Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie znowu na słodko, ponieważ mamy karnawał i ja dzisiaj chciałam Wam pokazać jeszcze jedną opcję na faworki albo chrusty robioną bez proszku do pieczenia, bez cukru, bez śmietany, bez alkoholu i Wam powiem, że będą również pyszne. I oczywiście są niedrogie, są zdrowsze, ponieważ nie ma cukru w środku. Ja mam opcję również ze śmietaną, z proszkiem, z alkoholem, ale uważam, że do chrustów nawet niekoniecznie dawać trzeba alkohol, ponieważ one się bardzo szybciutko smażą. Ale można dołożyć troszeczkę alkoholu, troszeczkę rumu. Ja Wam dzisiaj pokażę najprostsze, najtańsze i również smaczne chrusty. One będą troszeczkę cieńsze, jak te na proszku czy ze śmietaną, ale będą również rewelacyjne. Dlatego teraz przejdę, pokażę Wam, jak ja robię te pyszne chrusty, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. I teraz pokażę Wam te składniki. 300 gramów mąki pszennej, ja tutaj mam typ 405, a Wy możecie dać z jakiej pieczecie, wrocławską albo tortową. A więc i teraz przesiewam mąkę. 300 gramów mąki, ale nieraz trzeba troszeczkę do podsypania. 20 gramów masła roztopionego, masło, szczypta soli, nie za dużo, żeby nie były zasłony, cukier waniliowy 1 i 2 całe jajka, i 2 żółtka. Ja mam jajka duże, klasa L. Gdybyście mieli małe jajka, to możliwe, że trzeba dołożyć jeszcze jedno żółtko. I mieszamy to wszystko z tą mąką. I nie może być nic suchego. Mąka, nie może nam zostać sucha mąka. Musimy to wszystko razem jakby zebrać, skleić. Jak już wspominałam w moich poprzednich filmikach, nieraz jak ktoś do mnie dzwoni, że przyjdzie, od razu sypię mąkę, jajka, nieraz dam troszeczkę śmietany, nieraz trochę proszku, bo jedni lubią takie pulchy, jedni lubią takie cieniutkie, a więc zależy kto przyjdzie, czyli zależy kto przychodzi, już wie mniej więcej co jedzą, jakie lubią, wtedy już smażę i zanim tam ktoś przyjedzie, już mam chrusty gotowe. Już się ładnie połączyło, już nie ma żadnej mąki, a więc jest wszystko dobrze. Gdybyście na dole mieli jeszcze troszeczkę mąki, a macie tutaj białko, to dolejcie chociaż łyżeczkę małą, wymieszajcie i złączcie z tym ciastem. Gdyby było za suche. I lepiej, żeby to ciasto było bardziej takie miękkie, jak zagniatacie, niż miało być bardzo twarde, sztywne, bo wtedy te chruściki nie będą takie fajne. To ciasto musi być podobne, elastyczne, jak na pierogi. Ugniatam tutaj tak gdzieś z minutkę i biorę już na stolnicę. I wyrabiamy ciasto około 3-4 minuty. Wystarczy. I to ciasto może postać 10 minut sobie. Takie elastyczne dosyć. Obsypuję i odstawiam chociaż na 10-15 minut. Tak wygląda. Tak jest nawet dosyć pulchne. Jak macie za dużo, możecie sobie podzielić na pół i robicie najpierw jedną część, a potem robicie sobie drugą część. I zaczynam wałkować.
teraz zobaczcie, tak jest cieniutko to ciasto rozwałkowane i do chrustów powinno tak być. Około 2 mm, 2,5. I teraz jeżeli macie takie kółko do krojenia pizzy, możecie sobie wykorzystać do krojenia również na te chruściki. I kroimy dosyć szerokie paski, takie około 2,5 do 3 cm. Najlepiej, żeby nie były cieńsze. I kroimy. I tu w środku również na 2,5 cm, żeby nie tak bardzo od końca do końca, żeby Wam tutaj nie popuszczało, czy żeby nie było jakby tak za dużej tej dziurki. I wtedy możemy sobie raz przełożyć, ale możemy sobie też i 2 razy przełożyć. I gotowe. I odkładam tutaj do smażenia. Tak wyglądają. Jeżeli by Wam tutaj było za długie, to zróbcie na 3. Na przykład raz, 2, 3. I tu w środku taki mały otwór, a więc tłuszcz się jeszcze grzeje. I ja robię tą drugą część. To sobie teraz troszeczkę czeka. Ja już idę smażyć, bo mi się tłuszcz nagrzał. W międzyczasie przyjdę i to jeszcze rozwałkuję i pokroję. Tłuszcz musi być 160, 170. To jest najlepsza temperatura. Zaczynam już wkładać te moje chrusty. Wkładamy ze 3, 4, 5, zależy jak duży jest garnek. Proszę zobaczyć, tak to już wygląda. I tak około 3 minut wszystko razem. Możemy sobie obrócić, jak nie będą wystarczająco rumiane. Tak wyglądają i wyciągam już. I tutaj przy smażeniu chrustów, oponków, to co Wam radzę, to żebyście tutaj stali. Naprawdę to jest bardzo ważne, żeby Wam się nie spaliły. I już następna tura. Zobaczcie, jak szybciutko już teraz rosną. Olej jest dobrze rozgrzany. Ma 170 stopni. Do 175, 80 maksymalnie możecie nagrzewać. Nie więcej. Obracam jeszcze raz i zaraz będzie gotowe. A więc Wam powiem, że 2 minuty i wystarcza, albo dłużej. I tak to już wygląda, te chruściki wyglądają. Chrupiące, pyszne. I już wyciągam. Aby był za duży. Zmniejszę troszeczkę olej, bo Wam powiem, że za szybko się smażą. Chyba jest olej już za mocno nagrzany. A więc musicie widzieć, jak one szybciutko się smażą, czy Wam palą, czy co, to musicie szybko zmniejszyć troszeczkę olej pod garnkiem, ten olej. A więc obracamy. Niektóre się nieraz same wracają nawet. Ale macie również na moim kanale, kochani, pyszne róże karnawałowe. Coś pysznego z marmoladą. A więc jeżeli nie lubicie pączków, nie chcecie pączków, nie macie czasu na pączki, to te róże karnawałowe są naprawdę rewelacyjne i one są z takiego podobnego ciasta. Proszę zobaczyć, jak ich dużo jest. Troszeczkę cukru, pudru, około pół szklanki. Nie wiem, ile to jest, 100 gram może. Zapraszam do zrobienia. Jak można prosić o łapki, o suby. Będę się bardzo cieszyła. Są pyszne, proszę zobaczyć. Chrupiące, ale nie twarde.